Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek i dzisiaj będziemy piekli przepyszne bułeczki maślane, takie maślane bułeczki na mleku. No, po prostu smak rewelacyjny. Ja piekłem wcześniej podobne bułki, takie miękkie bułki, ale one były na oleju. Te są na maśle, no i powiem, że mi smakują o wiele lepiej. Tamte też były dobre, ale polecam właśnie, żeby te upiec. Także zapraszam do pieczenia bułeczek. Zaczynamy od aktywowania drożdży, czyli mleko, cukier i drożdże. Mieszamy i czekamy, czy po prostu stworzy się taki korzuszek. Jeżeli nie, no to znaczy, że drożdże są martwe. Oczywiście aktywowanie nie jest konieczne, no ale jeżeli są te drożdże martwe, szczególnie jeżeli otwieramy nowe opakowanie, no to wtedy wyrzucimy trochę mleka i cukru, a tak będziemy musieli wyrzucić wszystko. Czyli czekamy jakieś 5 minut i później wsypujemy resztę produktów, czyli mąka, jajko, masło i sól. Można byłoby tutaj tą sól i masło dać na sam koniec, znaczy po jakichś 10 minutach wyrabiania i wtedy lepiej by się woda wchłonęła do mąki, ale ja wsypałem wszystko i też super wyszło, więc przy tych proporcjach, które tu podałem, jak najbardziej można wszystko dać naraz. Mąkę, jaką używam, to jest mąka typ 450. Czy można używać mąki chlebowej? Można, ale wtedy te bułki będą takie cięższe, takie bardziej gumowate. Tu teraz są takie właśnie pulchne, lekkie, wszystko jak to lubię. Ja zawsze polecam, żeby zaczynać dokładnie jak jest w przepisie, a później ewentualnie coś zmieniać. I tak, zaczynam od małych obrotów, żeby mi to wszystko na kuchni się nie znalazło, jak zrobię na szybkich obrotach. Później trochę zwiększę i wyrabiam około 10 minut. Musi się gluten uformować, inaczej te bułki nie będą takie pulchne, jedwabiste, tak jak widzieliście na samym początku. Czyli czekamy 10 minut i jeżeli widać, że one się już tak nie kleją mocno do rąk, tak delikatnie mogą, ale nie kleją się, to znaczy, że już jest gotowe. Zobaczcie, na początku to wydaje się, że przepis jest niedobry, bo wszystko jest takie bardzo wodniste, ale później po około 10 minutach już zaczyna odchodzić to ciasto od miski, już się tak nie klei. Im więcej wody, im bardziej nawilżone ciasto, tym ono jest bardziej pulchne. Także staramy się zawsze, żeby tej wody było najwięcej jak możliwe. Oczywiście ono nie może być takie klejące, o zobaczcie, no, już mi się do rąk nie klei i o to właśnie chodzi. Teraz skończę to wyrabianie na stolnicy, czy też na blacie, bo ja stolnicy nie mam i będzie można dać do miski do pierwszego wyrabiania, do pierwszego wyrastania. Czy jest konieczne wyrabianie teraz jeszcze ręczne? No nie jest aż tak bardzo, natomiast jest bardzo pożądane, żeby to ciasto, tutaj mi się trochę wody wylało, bo był myty, dopiero co ta miska była myta, bo żeby to ciasto miało taką ładny wygląd, ładną strukturę, czy na wierzchu, żeby było takie naciągnięte, nie tak jak teraz, takie brzydkie. Po prostu lepiej później się wyrabia, nie wysycha. O, i zobaczcie, w ten sposób właśnie, i to chwilę dosłownie, może minutę, wyrabiam to ciasto. O, zobaczcie, jak ładnie się tak właśnie na górze to ciasto naciąga. Jak robimy bałagan, jak się już poprzykleja do blatu, czy też do stolnicy, no to trzeba je troszkę przegonić. Ja zaraz pokażę, jak przegania się ciasto, oczywiście w cudzysłowie. Robiłem całe filmy, jak wyrabiać ciasto ręcznie, tak można sobie pooglądać. Ostatni chleb właśnie wyrabiałem ręcznie. O, i zobaczcie. Poprzesuwam tak, żeby zawsze góra była na górze. I wtedy, zobaczcie, jaka ładna kulka wyszła z tego. I to ciasto teraz będzie ładnie rosło. Jak długo? Nie wiem, to wszystko zależy od temperatury w kuchni. Około godziny.
może nawet 2 godziny. Ma podwoić, pomiędzy podwoić, a potroić swoją objętość. To jest właśnie sygnał, że jest gotowe. No i teraz będziemy formować bułki. Ja chcę, żeby było 12 bułek, czyli mam taką akurat blaszkę, gdzie z tych proporcji 12, to jest 20 na 30 cm blaszka i mają te bułki być równe. No nie muszą oczywiście. Jak nie chcecie mieć równych, nie macie wagi, to można to robić, jak to się mówi, na oko. Natomiast no jeżeli zważymy, to będzie raz, że będą ładniejsze, a dwa, że będą się równo piekły. Więc warto jest właśnie zważyć i potem każdą tą bułkę odmierzyć dokładnie. Bo tak na oko to nigdy nie wyjdzie. Ale jak już to nie jest na sprzedaż, więc jak lubicie. Mi akurat wyszło, że to ma być mniej więcej 67 gramów, czyli tak mniej więcej, żeby było. I teraz tak, to musi być ładna kulka. Właśnie tak sobie kulam. Najpierw tak lekko pozakładam i później kulam, żeby wyszła kulka i ta kulka na spodzie musi być zamknięta. Ona się nie może tak otwierać, bo przy wyrastaniu wtedy się otworzy, jest to taka brzydka. Ja oczywiście nie będę pokazywał, jak wszystkie 12 kulek robię. O, i teraz zobaczcie właśnie tak. Delikatnie pozakładam, żeby, ale tak moment i później kulam. W miejscu, gdzie kulam, nie może być mąki, bo inaczej się będzie ślizgało. Natomiast na górze musi być troszkę mąki, żeby się nie kleiło do rąk. I tak właśnie tych 12 bułek, tych kulek na razie, to jeszcze nie bułki. I teraz jest kolejne wyrastanie. Przykrywam folią, żeby nie wyschły, bo one mają być miękkie. Nie ma być skórka. Tutaj pieczemy to bez pary i zobaczcie, mają znowu podwoić swoją objętość. To się troszkę, widzicie, jak nacisnę, one wracają, znaczy to ciasto wraca, ale nie tak do końca. Gdyby wróciło szybko do końca, to jeszcze za wcześnie, a jak nie wróci, no to już jest przerośnięte, ale i tak pieczemy. Posmaruję jajkiem z łyżką mleka rozszczepanym. Po co smarujemy? Żeby był ładny kolor. Znów estetycznie, żeby było ładnie, bo jeżeli będą one brzydkie, będą takie sobie, no to wtedy nawet smakują lepiej, jak taka ładna bułka bierzecie do ręki niż takie blade, nieładne. No smakuje całkiem inaczej. I teraz tak, będę piekł w piekarniku już rozgrzanym, bez pary, do temperatury 180 stopni przez około 20-23 minuty. To wszystko zależy od piekarnika. I zobaczcie, przepiękne wyszły. Bułeczki wyszły przepiękne. No, zobaczymy. Wow, zobaczcie. O, rewelacja. Mięciutkie. Z jednej, z drugiej strony ładnie wypieczone. Piękne. Zobaczcie, jakie pulchne. Ja tą bułkę sobie zaraz posmaruję i zjem ją z jogurtem. Także ona nie będzie zmarnowana w żadnym wypadku. Ale na razie spróbuję kawałeczek z masłem. Przepyszna. Jest różnica pomiędzy bułką
robioną na oleju, a maśle. Masła nie było dużo, natomiast jest wyczuwalny taki aromat maślany. To nie jest brioszka, bo do brioszki się daje dużo więcej masła, ale no inaczej się troszkę piecze, ale powiem, że no smak jest super. Także nie tylko do jogurtu, do czegoś, do jakiegoś dżemu, ale spokojnie może być na zwykłe kanapki. Idealny będzie na takie zwykłe kanapki, na jakieś śniadanie. No, bardzo polecam. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji.